Poznań. Kolebka osadnicza państwa polskiego. Siedziba pierwszych książąt piastowskich i pierwszego biskupstwa. Obecnie jedno z największych polskich ośrodków przemysłowych, handlowych, kulturalnych i sportowych. Wysoką, bo czwartą pozycję w kraju zajmuje Poznań jako ośrodek akademicki, co stawia go w czołówce polskich placówek dydaktyczno-naukowych. Najlepiej zarządzaną w kraju uczelnią medyczną w 2012 roku mianowany został Uniwersytet Medyczny imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, uprzednio już 4-krotnie uhonorowany podobnym tytułem. Jedną z wyróżniających się tempem nowoczesnego rozwoju podjednostek tej uczelni jest Katedra i Zakład Histologii i Embriologii, której siedziba mieści się w zabytkowym gmachu Collegium Anatomicum, sąsiadującym z terenami targowymi. W historii tej budowli z okresu II Rzeczypospolitej odnajdziemy intrygujący wątek ściśle związany z największą imprezą targową, jaka kiedykolwiek miała miejsce w Polsce – powszechną wystawą krajową. PWK, jak ją w skrócie nazywano, została zorganizowana w 1929 roku z okazji 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na 3-krotnie większym od obecnych targów obszarze Polska z ogromnym rozmachem prezentowała młody dorobek wszystkich dziedzin swojej gospodarki. Jednym z bohaterów tej wystawy był gmach Collegium Anatomicum Uniwersytetu Poznańskiego, który znajdował się na terenach przewidzianych dla powszechnej wystawy krajowej. Postanowiono przeznaczyć go na pałac sztuki dla prezentacji 10-letniego dorobku artystycznego młodej, odrodzonej sztuki polskiej. 442 artystów polskich z Janem Matejko na czele wystawiło ponad 2700 swoich dzieł. Była to największa do dziś wystawa sztuki polskiej w jednym miejscu, jaką kiedykolwiek zorganizowano w Polsce. Wśród fotografii z Pałacu Sztuki zachował się wizerunek rzeźby Stanisława Popławskiego zatytułowany Ewa, eksponowany podczas powszechnej wystawy krajowej w holu obecnej Katedry Histologii. Zachowane ślady przeszłości zabytkowego gmachu Collegium Anatomicum komponują się i synchronizują ze skupieniem naukowców prowadzących obecnie badania najnowszej światowej generacji. Histologia, nazywana również anatomią mikroskopową, jest gałęzią nauki opisującą budowę i funkcję komórek, tkanek oraz narządów. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym przez histologów, jak i patomorfologów jest mikroskop, dzięki któremu można uzyskać precyzyjne obrazy przedstawiające architekturę tkanek i narządów. Analiza obrazów mikroskopowych jest niezbędna w rozpoznawaniu szeregu chorób, w tym nowotworowych, których punktem wyjścia są właśnie zaburzenia budowy histologicznej. Na przestrzeni ostatnich lat technologia obrazowania mikroskopowego przeżyła istotny rozwój. Nowe rozwiązania w systemach mikroskopowych umożliwiają nie tylko bez porównania dokładniejszą ocenę tkanek, ale gwarantują również możliwość telekonsultacji oraz archiwizowania wyników na nośnikach elektronicznych. We współczesnej medycynie zmienia się rola nauk podstawowych. Te nauki do niedawna zajmowały się badaniem podstawowych procesów biologicznych, natomiast dzisiaj stanowią zaplecze nowoczesnej medycyny klinicznej. Nauki podstawowe to bardzo wiele różnych dyscyplin, m.in. histologia, czyli nauka o budowie komórek i tkanek. Nauki podstawowe zajmują się dzisiaj m.in. optymalizacją kosztów diagnostyki i leczenia nowoczesnych chorób cywilizacyjnych. Takie badania, taką ofertę przygotowała również Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, która proponuje wykonywanie wysokospecjalistycznych badań, które mają zastosowanie w szeroko rozumianych naukach o życiu. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii jest jedną z wiodących jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zatrudnienie w niej znalazło 6 profesorów, 20 pracowników naukowych ze stopniem doktora oraz 13 pracowników technicznych. Zespołem tym, którego średnia wieku nieznacznie przekracza 42 lata, od 2006 roku kieruje profesor doktor habilitowany Maciej Zabel. W katedrze realizowanych jest szereg kluczowych dla rozwoju nauki projektów badawczych. Obejmują one badania naukowe związane z biologią nowotworów, patofizjologią naczyń krwionośnych, endokrynologią eksperymentalną,
oraz szeroko rozumianą biologią rozrodu. Powierzchnia jednostki to blisko 1200 m2, na której zgromadzono najnowszej generacji aparaturę badawczą, umożliwiającą podejmowanie prac badawczo-rozwojowych w dowolnej dziedzinie nauk o życiu. Rozwój jednostki nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego szeregu instytucji. W latach 2009-2012 ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz programów realizowanych z inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego pozyskano finanse umożliwiające zakup specjalistycznej aparatury oraz adaptację pomieszczeń. Kluczowym dla obecnej pozycji katedry był projekt inwestycyjny zatytułowany Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych, realizowany w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadzony jest szereg kierunków badawczych z najnowocześniejszych dziedzin, m.in. z zakresu biologii nowotworów oraz histofizjologii układu krążenia. Badania te wpisują się w nowoczesny trend badań światowych. Są prowadzone dzięki finansowaniu z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wspólnym mianownikiem wszystkich prac badawczych realizowanych w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii jest wykorzystywanie obrazu mikroskopowego jako głównego nośnika informacji. Na jego podstawie można nie tylko opisywać stan funkcjonalny tkanki nowotworowej, potencjał angiogenny naczyń krwionośnych, ale też interakcje obserwowane w układzie dokrewnym lub rozrodczym. Obraz mikroskopowy jest doskonałym narzędziem wspomagającym rozwój telemedycyny oraz integrującym środowiska lekarzy, praktyków oraz teoretyków. Katedra Histologii jest doskonale przygotowana do nawiązywania takiej współpracy. Dysponuje szeregiem specjalistycznych urządzeń badawczo-diagnostycznych umożliwiających sekwencjonowanie DNA niezbędne przy określaniu mutacji genetycznych, określanie poziomu ekspresji genów, prowadzenie hodowli komórkowych czy też wykonywanie specjalistycznych oznaczeń immunohistochemicznych. Poza tym jest ośrodkiem zajmującym się dydaktyką oraz przygotowaniem adeptów sztuki lekarskiej do racjonalnego korzystania z najnowszych osiągnięć z zakresu biologii komórki oraz telemedycyny. Technologia digitalizacji obrazów mikroskopowych została wdrożona w naszej jednostce z myślą o nauczaniu studentów medycyny. W efekcie tego procesu obraz preparatu histologicznego nie jest dostępny wyłącznie w obiektywie mikroskopu, ale w efekcie procesu skanowania staje się on obrazem cyfrowym, który następnie może być zapisany na nośniku elektronicznym. Taki obraz umieszczony w sieci staje się dostępny dla nieograniczonego kręgu odbiorców. Z naszego doświadczenia mogą korzystać zarówno studenci, jak i przedsiębiorcy. Ci ostatni, którzy są zainteresowani upowszechnianiem własnych preparatów histologicznych, własnych obrazów mikroskopowych, mogą być beneficjentami naszego doświadczenia. Precyzyjne funkcjonowanie jednostki naukowej to nie tylko aktywny udział w projektach badawczych oraz najnowsza aparatura. O sukcesie decydują przede wszystkim ludzie, ich kompetencja, entuzjazm oraz zaangażowanie. Obiektywną miarą tej aktywności są liczne nagrody oraz stypendia zdobywane przez pracowników jednostki. Do najważniejszych z nich należą stypendia ministra nauki, nagrody premiera, nagrody prezydenta miasta Poznania, udział w prestiżowych inicjatywach Juventus Plus oraz Top 500. Najważniejszym jednak elementem tej układanki jest osoba kierownika jednostki. Zawsze otwartego na nowe pomysły, chętnie dzielącego się swoim doświadczeniem oraz gotowego do podejmowania nowych wyzwań i współpracy. Widzimy i rozumiemy coraz bardziej potrzebę szerszego wykorzystania naszego nowoczesnego potencjału badawczego i to nie tylko w zakresie prac naukowych, ale także w rozwijaniu innowacyjności, w tym na przykład wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych, coraz szerzej stosowanych w nowoczesnej medycynie. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły
i gorąco Was zachęcamy do współpracy. Czekamy na Was i na Wasze projekty.